Historia Stanów Zjednoczonych, dzisiaj kolejny odcinek, a w nim Pensylwania, która nosi przydomek Keystone State. To ten jeden kamień w łuku, który trzyma całą konstrukcję w całości. I trudno tutaj o lepszą metaforę. Gdyby wyjąć Pensylwanię z historii Stanów Zjednoczonych, amerykańska opowieść po prostu by się nie domknęła. To tutaj narodziła się idea niepodległości, tutaj Ameryka niemal się rozpadła podczas wojny secesyjnej, to tutaj zbudowała swoją przemysłową potęgę, a dzisiaj to właśnie tutaj regularnie rozstrzygają się wybory prezydenckie. Już sama nazwa stanu opowiada jego historię. Pensylwania nie jest nazwą indiańską ani poetycką fantazją. Pochodzi bezpośrednio od nazwiska Williama Penna. Słowo Pensylwania składa się z dwóch części. Penn, nazwisko rodziny, a dokładniej ojca Williama Penna, admirała brytyjskiej floty, oraz Sylwania, od łacińskiego silva, czyli las. Dosłownie lasy Penna. Co ciekawe, sam William Penn początkowo wolał nazwę Sylwania, bez swojego nazwiska. Uważał, że używanie własnego nazwiska byłoby oznaką próżności. Jednak król Anglii Karol II postanowił w ten sposób uhonorować ojca Penna i tak powstała Pensylwania. I ta nazwa idealnie pasuje do charakteru stanu. Rozległe lasy, ziemia, przestrzeń i idea spokojnego, godnego życia. W 1681 roku William Penn otrzymał tę ziemię i stworzył kolonię zupełnie inną niż większość ówczesnych osad. Pensylwania miała być miejscem wolności religijnej, rządów prawa i pokojowego współistnienia. W czasach, gdy Europa była rozrywana wojnami religijnymi, Pensylwania przyjmowała kwakrów, katolików, protestantów, Żydów, mennonitów i innych prześladowanych. To był eksperyment społeczny, który co rzadko w historii faktycznie się udał. Nieprzypadkowo stolica otrzymała nazwę Filadelfia, czyli miasto braterskiej miłości. Chociaż Benjamin Franklin urodził się w Bostonie, w Massachusetts, to właśnie Filadelfia była miastem jego życia i działalności. To tutaj drukował, pisał, debatował i kształtował myślenie nowej Ameryki. I to właśnie w Filadelfii wydarzyły się rzeczy fundamentalne. W 1776 roku podpisano Deklarację Niepodległości, a w 1787 roku uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Przez pewien czas Filadelfia była wręcz stolicą kraju, politycznym i intelektualnym centrum młodej republiki. Pensylwania odegrała kluczową rolę w wojnie secesyjnej. W lipcu 1863 roku pod Gettysburgiem doszło do najkrwawszej bitwy wojny. Ponad 50 tysięcy zabitych i rannych w zaledwie 3 dni. Kilka miesięcy później Abraham Lincoln wygłosił tam słynne gettysburskie przemówienie. Krótką mowę, która nadała wojnie sens moralny. Mówił o demokracji, równości i o tym, że naród nie może przetrwać, jeżeli zapomni, po co powstał. Po wojnie Pensylwania stała się sercem przemysłowej Ameryki. Pittsburgh, miasto 3 rzek, był światową stolicą stali. To stąd pochodziły materiały na mosty, kolej, fabryki i drapacze chmur. Gdy przemysł ciężki zaczął upadać, Pensylwania się nie załamała. Pittsburgh przeszedł transformację. Dzisiaj to jedno z ważniejszych centrów medycyny, robotyki i sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych. Symbole stanu Pensylwania. Jak w Massachusetts, symbole mówią tu bardzo dużo o charakterze miejsca. Ptak stanu to jarząbek, symbol dzikiej przyrody. Kwiat stanu? Kalmia szerokolistna. Zwierzę stanu, podobnie jak wcześniej, jeleń wirginijski. A drzewo stanu to choina kanadyjska. Na fladze za to mamy herb z końmi i tarczą. Praca, rolnictwo i odpowiedzialność. To symbole ziemi, pracy i wytrwałości. Bez patosu, bez fajerwerków. Pensylwania dała Ameryce wpływowe nazwiska. Grace Kelly, Will Smith, Bradley Cooper, Andy Warhol, a także Taylor Swift, Joan Jett, Pink i zespół The Roots. To nie jest stan jednego stylu. Pensylwania dała Ameryce i rocka, i hip-hop, i pop. Sport w Pensylwanii to tożsamość, a nie rozrywka. Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers i właśnie Steelers to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn NFL, a Eagles symbol twardej miejskiej Filadelfii. W NBA mamy tutaj zespół Philadelphia 76ers i ta nazwa nawiązuje bezpośrednio do 1776 roku, czyli narodzin USA. Mamy tutaj również zespół NHL jak Pittsburgh Penguins
i Philadelphia Phillies, czyli MLB, jedna z najstarszych drużyn baseballowych w USA. Pierwsze zoo otwarte w USA to Philadelphia. Pierwszy szpital Philadelphia. Hershey, miasto zbudowane wokół fabryki czekolady, to również Pensylwania. Pensylwania to jedno z najważniejszych miejsc osadnictwa polskiego w USA, obok Illinois, Nowego Jorku i New Jersey. I co ważne, to nie była Polonia inteligencka, jak w Bostonie czy Nowym Jorku, ale Polonia robotnicza, górnicy, hutnicy, kolejarze, pracownicy fabryk. Największe skupiska Polonii powstawały w Filadelfii i w Pittsburghu. W mniejszych miastach przemysłowych Scranton, Wilkes and Barre and Allentown. To byli ludzie, którzy budowali stalową Amerykę, pracowali w kopalniach węgla, hutach przy kolei. Często żyli skromnie, ciężko, bez rozgłosu, ale to na ich plecach stał przemysł Pensylwanii. Do dzisiaj w stanie działają polskie parafie, polskie domy narodowe, kluby weteranów i festiwale polonijne. To bardzo podobna historia do Massachusetts, tylko bardziej surowa, robotnicza i mniej salonowa. Populacja to około 13 milionów mieszkańców, piąty największy stan USA pod względem ludności, a gospodarka mniej więcej top 6-7 w kraju. Silna energetyka, przemysł, edukacja i medycyna. Obok wielkich miast są tutaj tereny wiejskie, społeczności amiszowskie i dawne miasteczka przemysłowe. To sprawia, że Pensylwania jest miniaturą całych Stanów Zjednoczonych. Pensylwania jest jednym z najważniejszych swing states w USA. Nie jest trwale republikańska ani demokratyczna. Głosują tu wielkie liberalne miasta, konserwatywne miasteczka, klasa pracująca i obszary wiejskie. I dlatego wynik w Pensylwanii bardzo często decyduje o wyniku całych wyborów prezydenckich. W ostatnich wyborach, gdy Donald Trump wygrał Pensylwanię, wygrał również wybory. Kampanie obu stron wiedzą jedno: kto wygra Pensylwanię, ma ogromną szansę wygrać Amerykę. Pensylwania to Ameryka w pigułce. Lasy Penna, narodziny wolności, wojna o sens demokracji, przemysłowa potęga i polityczny języczek uwagi. To stan, który nie krzyczy, ale zawsze ma ostatnie słowo.